Nowa Omoda 5, zasilana doładowaną jednostką z bezpośrednim wtryskiem paliwa o pojemności 1600 cm3, rozwijającą moc 147 koni mechanicznych. Maksymalny moment obrotowy na poziomie 275 Nm jest dostępny w szerokim zakresie obrotów, jak to w doładowanym silniku z bezpośrednim wtryskiem. W połączeniu z 7-biegową, dwusprzęgłową automatyczną skrzynią biegów napęd można uznać za co najmniej wystarczający. Wyposażenie tego chińskiego auta, tak jak i użyte materiały, stawiają nową Omodę w grupie aut nieomal luksusowych. O gustach, jak wiadomo, się nie dyskutuje, ale na pewno nie można Omodzie zarzucić staroświeckiego wyglądu i słabej ergonomii wnętrza. Stosunek jakości do ceny wydaje się być nieosiągalny dla konkurencji z dotychczasowego rynku motoryzacyjnego w Europie. Jeśli można się do czegoś przyczepić, to zrezygnowano całkowicie z analogowych pokręteł, zrzucając wszystko na ekran dotykowy i przyciski na kierownicy. Obsługa mnogości funkcji wymaga jednak trochę uwagi podczas prowadzenia pojazdu. Jedną z nich jest na przykład ustawienie trybu jazdy. Zbyt wysokie naszym zdaniem położenie foteli przednich, w końcu średnią wzrostu mamy jednak wyższą niż producent, i ograniczona w związku z tym widoczność przez tylnią szybę uzupełniają niezwykle krótką listę zastrzeżeń w stosunku do tego auta. Reszta naprawdę pozytywnie zaskakuje nawet największych sceptyków. Wysoki grill, szerokie opony i nadwozie w typie niewielkiego SUV-a sprawiają, że Omoda trochę podeptana zaczyna palić dwucyfrowe ilości paliwa, ale nawet spokojnie używana kręci się w spalaniu około 9 litrów. Co ciekawe, ilości spalanej benzyny na autostradzie i w mieście są bardzo podobne. Możemy przyjąć średnie spalanie na poziomie około 10 litrów na 100 km LPG i do 1,5 litra na 100 km benzyny. Sterownik zarządzający tym silnikiem wykorzystuje zaawansowane strategie monitorujące działanie komponentów pod kątem emisji spalin. Jest bardzo wrażliwy na jakiekolwiek próby ingerencji w swoją zaprogramowaną i zamkniętą strukturę. Wymaga zatem bardzo zaawansowanej elektroniki, zdolnej z nim bezkonfliktowo współpracować. Mamy przygotowane rozwiązania dla takiego silnika i proponujemy montaż instalacji gazowej Landi Renzo, w której skład wchodzą nowy sterownik Landi Renzo Omegas DI60 NG2, reduktor LI10 Turbo Maggiorato, wtryskiwacze Landi Renzo Gears, emulator LAP2, emulator pompy paliwa, wariator TAP-CAN. Nowy sterownik Omegas DI60 NG2 sprawnie panuje nad spalaniem w całym zakresie obciążeń i zapobiega nadczytywaniu adaptacji wtryskiwaczy benzynowych. Taka konfiguracja pozwala także do niezbędnego minimum ograniczyć spalanie benzyny podczas jazdy na gazie. W tym przypadku jesteśmy znacznie poniżej 15%. Jest zamontowany w komorze silnika w okolicach reflektora po stronie kierowcy. Jego działanie wspomagają emulatory, które optymalizują i ograniczają zużycie benzyny podczas pracy na gazie oraz zapobiegają powstawaniu błędów obwodów wtryskiwaczy benzynowych. Ich odpowiednie zaprogramowanie i innowacyjne strategie gwarantują bezawaryjną i oszczędną eksploatację. Reduktor LI10 Turbo Maggiorato z zapasem zapewnia stabilne ciśnienie gazu w całym zakresie obciążeń silnika. Znalazł miejsce na grodzie silnika. Przewody wodne do jego ogrzania przebiegają w okolicy katalizatora, są więc ubrane w niepalną osłonę. Wtryskiwacze Gears, widoczne w całości po zdjęciu osłony silnika, zamontowano blisko kolektora ssącego, aby rurki podające gaz mogły być jak najkrótsze. Kolektor ma sporą część wspólną, więc odseparowanie podania gazu na poszczególne cylindry realizowane jest za pomocą rurek igielitowych. Wszystkie komponenty zamontowano z wykorzystaniem dedykowanych i zabezpieczonych antykorozyjnie wsporników, które mocowane są pod oryginalne gwinty i nie wymagają wykonania dodatkowych otworów w nadwoziu. Przewody gumowe zabezpieczone osłonami z siatki polipropylenowej. Przełącznik gaz-benzyna znalazł miejsce po lewej stronie kierownicy, skąd jest doskonale widoczny i słyszalny.
Zawór tankowania LPG zawitał pod klapkę w lewo paliwa. Aby zatankować, trzeba wkręcić redukcję. Zbiornik LPG typu 630×225 o pojemności 55 litrów zastąpił koło zapasowe. Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału i śledzenia nas na Facebooku.